Serdecznie zapraszam do odcinka 69 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 6. W poprzednim 68 odcinku opowiedziałem o dokonaniach króla Dawida. W tym odcinku opowiem o historii powstania flagi Izraela. Flaga Izraela, czyli biały prostokąt z dwoma poziomymi niebieskimi pasami i umieszczoną na środku niebieską gwiazdą Dawida, został ustanowiony flagą Izraela przez Tymczasową Radę Państwa 28 października 1948 roku. Flaga ta po raz pierwszy pojawiła się na pierwszym kongresie sionistycznym w Bazylei w 1897 roku. Oficjalnie za projektodawcę flagi uznaje się przywódcę sionistycznego Davida Wolfsona, który wprowadził w życie swój projekt w przeddzień kongresu w Bazylei. Kim był David Wolfson i skąd pochodziła inspiracja flagi z gwiazdą Dawida? Dawid urodził się w 1855 roku w Dorbianach, na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego, w rodzinie religijnych Żydów, Izaaka i Fejgi Wolfsonów. Chcąc uniknąć służby w armii carskiej, wyjechał do miasta Kłajpeda w Prusach Wschodnich. Spotkał tam swojego nauczyciela, rabina Izaaka Rulfa oraz zapoznał się z ideami ruchu sionistycznego. Dla wyjaśnienia, począwszy od I wieku naszej ery, większość Żydów mieszkała poza Palestyną. Zgodnie z doktryną judaizmu, Żydzi mają powrócić do Erec Izrael wraz z przyjściem Mesjasza. Jednakże pomimo tego twierdzenia, w XIX wieku pojawił się ruch religijny postulujący wcześniejszy powrót do ziemi Izraela. I tak pojawił się w 1882 roku sionizm, powodujący, że Żydzi zaczęli emigrować do Palestyny. Świecka idea sionizmu, czyli powrotu Żydów na teren ówczesnej Palestyny oraz utworzenie niepodległego państwa żydowskiego, pojawiła się pod koniec XIX wieku w środowiskach europejskich i rosyjskich Żydów. Za jednego z pierwszych sionistów uważa się Heinricha Löwe, który podczas studiów na Uniwersytecie Berlińskim i Wyższej Szkole Nauk Judaistycznych założył grupę sionistyczną pod nazwą Rosyjskiego Żydowskiego Towarzystwa Naukowego. Do grupy tej oprócz Heinricha należeli Żydzi spoza Niemiec. Heinrich był redaktorem pisma berlińskiego Żydowska Gazeta Ludowa, a w latach 1893 do 1894 miesięcznika Syjon. Powróćmy do Davida Wolfsona. Kiedy przeniósł się do miejscowości Ełk, zamieszkał w domu hebrajskiego dziennikarza Davida Gordona, który był redaktorem żydowskiej gazety Ha-Magid i gorącym entuzjastą powrotu narodu żydowskiego do ziemi Izraela. To właśnie od Gordona zapożyczył wiele poglądów sionistycznych. Dawid prowadził rozległą działalność handlową, zaczynając od sklepu w Kłajpedzie, poprzez interesy w Prusach Wschodnich oraz handel drewnem. Wkrótce stał się zamożnym człowiekiem i przeniósł się do kolonii. W 1893 roku wspólnie z Maxem Bodenheimerem założył Stowarzyszenie Kolonizacyjne na rzecz promocji rolnictwa i rzemiosła w Palestynie, a rok później sionistyczne Stowarzyszenie Niemiec. Kiedy przeczytał w lutym 1896 roku słynny artykuł Państwo żydowskie, napisany przez Theodora Herzla, stał się jego zwolennikiem i już w kwietniu tego samego roku po spotkaniu w Wiedniu zaoferował mu współpracę i udostępnił niemiecki oddział Havewej Sion. Dawid był zaangażowany w organizację pierwszego kongresu sionistycznego w Bazylei i należał do czołówki liderów Światowej Organizacji Sionistycznej. Doradzał Herzlowi w sprawach biznesowych
i zorganizował strukturę finansową żydowskiego trustu kolonialnego. W 1899 roku Wolfson i Herz udali się pociągiem Orient Express do Konstantynopola, gdzie 18 października spotkali się z cesarzem Wilhelmem II, szukając jego poparcia dla idei sionistycznej. Kolejne spotkanie z cesarzem odbyło się już w Palestynie, w miejscowości Mikwe Izrael, 28 października, a 2 listopada w Jerozolimie. Jednakże cesarz w obawie o stosunki z tureckim sułtanem nie wykazał zbytniego zrozumienia dla idei sionistów. Podczas pobytu w Jerozolimie Herz i Wolfson wspólnie zasadzili drzewa, cedr i daktylowiec w osadzie Moka. Kiedy w 1904 roku zmarł Herz, Wolfson powiedział przy jego grobie: nie chciałeś, aby na twoim grobie wygłaszano przemówienia. Twoja wola jest dla nas święta. Przysięgam jednak, że ze wszystkich sił będziemy kontynuować rozpoczętą przez ciebie pracę. Zawsze będziemy dbać o twoje dobre imię i nigdy ciebie nie zapomnimy, tak długo jak Żydzi żyją na ziemi. Wolfson wydał wezwanie do narodu żydowskiego, aby zbierać środki finansowe na osadnictwo żydowskie w Palestynie. W 1905 roku na 7. Kongresie Sionistycznym został wybrany na drugiego prezydenta Światowej Organizacji Sionistycznej i pełnił te obowiązki do roku 1911. Dawid odbył wiele spotkań międzynarodowych w sprawach ruchu sionistycznego, między innymi w Rosji, na Węgrzech i w Imperium Osmańskim. W 1911 roku na czele Światowej Organizacji Sionistycznej stanął Otto Warburg. David Wolfson zmarł 15 września 1914 roku i został pochowany w Kolonii, a w 1952 roku jego szczątki przewieziono do Izraela i pochowano na wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Jednakże w oficjalnej narracji historycznej brak informacji, skąd David Wolfson zaczerpnął swój pomysł na flagę z gwiazdą Dawida. W samej Biblii brak wzmianki o związku króla Izraela Dawida z symbolem heksagramu. Natomiast część badaczy uważa, że 6-promienna gwiazda jest bałwochwalczą gwiazdą Kijuna, zwaną również gwiazdą Remfana, i że obie te nazwy są określeniami planety Saturn. W Nowym Testamencie Szczepan potępia żydowskie bałwochwalstwo w następującym wersecie: obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon. Werset ten sugeruje, że Izraelici przejęli od Kananejczyków nie tylko kult pogańskiego bożka Remfana, ale również kult Molocha. Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że arcykapłan Izraelitów Aaron popełnił grzech bałwochwalstwa, budując złotego cielca. A więc powstaje pytanie, jak to było z wiarą ówczesnych Izraelitów przed i po spotkaniu Mojżesza z Bogiem na górze Synaj. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 69, w którym opowiedziałem o twórcy flagi Izraela. Serdecznie zapraszam do odcinka 70 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 7.